tym nagraniu chcę pokazać, jak korzystać sobie z dwóch opcji w panelu. Tu mamy opcję Sell i Buy i chcę pokazać, jak korzystać, jak sobie ułatwić trading, korzystając z naszego wskaźnika. W tej wersji mamy dwa przyciski, które nam włączają i wyłączają pokazywanie potencjalnych zagrań. Czyli w tym momencie, jeżeli mam wyłączone Sell i Buy, a tutaj mam potencjalne pokazane zagranie na sell w właściwym kierunku. Kiedy zresetuję, wskaźnik, narzędzie nie pokazuje nam żadnych zagrań. Jeżeli włączę tę opcję, zresetuję, wskaźnik pokazuje nam potencjalne zagranie, które jest zgodne z założeniami tego narzędzia. Tutaj możemy sobie zmienić ilość pokazywanych zagrań, 3. Akurat na tym wykresie mieści się 3 zagrania, czyli tu było jedno zagranie, tu było drugie zagranie ze stop lossem w tym miejscu, trzecie zagranie ze stop lossem w tym miejscu. Oczywiście stop lossy i take profity to jest tylko umowna rzecz, wyliczona matematycznie, natomiast trzeba sobie dopasować do swojego tradingu, do swojej strategii. Te przyciski są po to, żeby nie być w rozterce. Tak jak w tym momencie. Mieliśmy rynek spadkowy, bardzo czytelnie rynek spada. Tak? Pierwsza świeczka z sygnałem pokazuje nam zmianę trendu w tej skali. Mieliśmy wzrostowo, tu się zmieniło. I dopóki nie zostaną wybite mocne sygnały, czyli w tym wypadku mocnym sygnałem jest ten sygnał, nie szukamy na siłę zagrań w drugą stronę. Dlatego dopóki nam się nie zmieni, czyli rynek nam nie wybije tych mocnych sygnałów tutaj, to wyłączamy sobie buy, żeby nam nie pokazywało w ogóle tego zagrania tutaj, które było, tak? Tu mieliśmy stop loss, tu było potencjalne zagranie, tu take profit i tak dalej. Ktoś już myśli, że będzie zawrócenie rynku, ale rynek jest spadkowy. Nawet stosując proste metody, widać, że rynek jest spadkowy. Nie ma co po prostu na siłę szukać kierunku, którego po prostu w tym momencie nie ma na opcję buy w takiej sytuacji. I tylko wskaźnik, tylko narzędzie pokaże nam potencjalne najlepsze zagrania, które się pojawią na wykresie zgodnie z tym kierunkiem. Tym bardziej, jeżeli jeszcze na timeframe'ie, tutaj na timeframe'ach mamy spadkowo, na panelu nam się pokazuje spadkowo, bardzo czerwono, więc tutaj nie szukamy na siłę w drugą stronę, jak to często robią traderzy. Wiemy, który nam się rysuje, czy nie, to już nasza decyzja. My ryzykujemy, musimy ocenić, czy to ma sens. Czasami jest tak, że jakieś zagranie jest bezsensowne, tak? W tym wypadku na przykład, tutaj mieliśmy zagranie, stop loss został wyliczony, że powinien być tutaj, natomiast take profit był połowę, czy 1/3 tego, co jest do stop lossa, bo stop loss jest we właściwym miejscu, tak powinien być, a nawet troszkę wyżej, więc teraz trzeba było się zastanowić, czy jest to sens zagrywać w ogóle tutaj, w tym miejscu na sprzedaż, chociaż sygnał tutaj był na sprzedaż, więc tutaj, jeżeli ktoś chciał zagrać, to oczywiście mógł z tego skorzystać. Ale po to mamy te przyciski, żeby w czasie, kiedy mamy oceniony trend, że jest bardzo mocny spadkowy, to całkowicie wyłącz buy, żeby ci nie mieszał w twojej analizie i niepotrzebnie nie zmieniał twojego patrzenia na rynek, tak? Dopóki się tutaj nie pozmienia, czy to na godzinowym wykresie, czy na M30, czy M15, to w ogóle nie patrz na zagrania w stronę kupna. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby sobie tym też operować, pokazywać sobie, które jest wartościowe, a które jest bez sensu. Od tego to jest. Czyli przy rynku spadkowym wyłączamy buye, przy rynku longowym wyłączamy selle. Czy nie, to jest już osobna sprawa. Też trzeba ocenić, które zagrania są mocne. Publikuję też filmy na ten temat, które są najlepsze zagrania. Natomiast to było bardzo fajne i tak samo, kiedy jest zmiana kierunku, to jest bardzo fajne zagranie, tylko trzeba sobie dopasować stop lossa